Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Iloncialu. Mam na imię Ilona. I dzisiaj chciałabym Was zaprosić na filmik, który nakręciłam kilka dni temu w mojej skromnej kuchni. A ten filmik będzie na temat tego, jak ugotowałam krupnik w szybkowarze. I chciałam Wam pokazać, że jest to możliwe, chociaż sama nie bardzo tak w to wierzyłam. Trochę powątpiewałam, bo zazwyczaj krupnik gotowałam całkiem normalnie, po kolei, stopniowo. Wszystko wrzucałam i gotowałam, żeby kasza była miękka, żeby potem kartofle były miękkie. A tym razem spróbowałam jednak w szybkowarze ugotować krupnik i wiecie co? Można go ugotować. I już Wam pokażę, jak mi się to udało. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No więc ten krupnik planuję ugotować w tym oto szybkowarze. Ten mój szybkowar znacie już z niektórych moich filmików. Jest to bardzo super rzecz. To jest z firmy WMF Perfect, wyprodukowany w Niemczech. I ten szybkowar mam już około 3 lat. On jest super. Jedną rzeczą, którą trzeba od czasu do czasu wymieniać w tym garnku, to jest uszczelka. Ona po prostu to jest taka gumowa uszczelka i po jakimś czasie ona już nie trzyma tak mocno. To już tutaj przycieka wszystko i jest niefajnie. Myśmy przez te 3 lata wymienili jeden raz taką uszczelkę. To by było tyle o tym garnku. No i teraz zobaczę, czy mi dzisiaj wyjdzie szybko krupnik. Zobaczę, która jest godzina. Jest za 15:16. No więc tak, co ja najpierw zrobię? Najpierw wyfiletowałam pierś z kurczaka i tutaj jest skóra, kosteczka trochę mięska i to po prostu pójdzie do garnka i na tym będzie mój krupnik. Będzie skromny krupnik, ale mam nadzieję, że się najem. Zaraz do tego powrzucam marchewkę, porę, mam kapustę, nie mam selera, trudno, parę suszonych grzybków. Tak jak mówiłam, wszystko będę wrzucała tutaj i kartofle obiorę i wrzucę kaszę. Tak, to teraz ja to wszystko poobieram i powrzucam tu. Tak, mój piesek przyszedł, zaraz Wam pokażę, bo słyszę, że obieram, to więc trzeba przyjść do pani. Tak Wam po prostu pokażę. Obiorę wtedy szybko kawałek marchewki, ona będzie czekać na marchewkę. Zaraz Wam pokażę, jak ona lekna, nie? Ona marcheweczkę bardzo lubi. Zaraz dostanie cały kawał marchewki. I pójdzie. Tak, teraz wszystko pokroję po prostu. Kapustę, żeby mi się nie rozsypała w tym garnku, to mam zawsze w szufladzie zwykłą, bawełnianą, białą nitkę. Ja mam powiem od wieków tą nitkę w szufladzie. No i odwinę trochę. I tak samo zrobię z porą. Odwijam. Tak. O. To i to do szybkowara. Marchewkę pokroję sobie. Teraz kartofelki. Jak widzicie, mam już wszystko razem z mięsem wrzucone. Teraz potrzebuję kaszę. Mam kaszę jęczmienną wiejską w woreczkach. Oczywiście nie wsypię, nie wsadzę tam woreczka, tylko po prostu woreczek rozkroję, no i wielkie mi co, nie? Rozepnę woreczek. Myślę, że tu będą 3 talerze spokojnie, 4 talerze zupy. No i tak jak mój świętej pamięci teściu, kucharz mówił, na talerz zupy łyżka kaszy do krupniku, więc 1 talerz zupy, drugi talerz zupy i 3 talerz zupy. 4 zrobimy? 4. I 4 talerz zupy. Tak? Tego się trzymam.
I teraz co jeszcze? Wiecie, używam zawsze do zupy uniwersalnego Knorra i uwielbiamy tą właśnie przyprawę. To jest, tak ona wygląda, ma fajne kawałeczki marchewki, widać, że tam są warzywka. No i co? Posypię trochę, niedużo, potem można doprawić. I teraz tu mam litr wody. Zaleję to wszystko litrem wody. Mam nadzieję, że tej wody wystarczy. Chodzi mi głównie o kaszę. Tak, najważniejsze, żeby kasza była w wodzie. Tak myślę. Wszystko jest. I idziemy z tym na piec. Teraz już praktycznie to jest wszystko, co musiałam zrobić. Zamykam garnek. Tutaj jest takie zabezpieczające zamknięcie. I pokażę Wam znów, się pochwalę, jak ten garnek fajnie działa. Nastawiam palnik na najwyższy stopień grzania i czekam. Czekam tak długo, tutaj muszę przy tym pozostać. Nie wolno, nie należy zostawiać garnka samopas, włączyć i wychodzić, ponieważ w tym garnku buduje się kolosalne ciśnienie i z chwilą, gdy ciśnienie jest bardzo wysokie, to trzeba ciepło zredukować, najlepiej na najniższy stopień grzania, żeby nie wystrzelił nam garnek. Na razie tu się wszystko grzeje i jeżeli nabierze temperatury i takiego odpowiedniego ciśnienia, to tutaj zacznie uchodzić para z przodu, są takie dziurki i będą się zamykały zawory. Tutaj jest zawór i tu są tam w środku zawory. Jak się zawór zamknie, to para przestanie lecieć i wtedy buduje się tutaj ciśnienie i to coś tu będzie podchodziło do góry. Teraz zobaczcie, tutaj bardzo fajnie widać, tam już się gotuje i para uchodzi tutaj z tego miejsca. Jeżeli para przestanie lecieć, zawór się zamyka. Tak, zawór się zamknął, bezpieczeństwa i teraz spójrzcie tutaj, co się dzieje. Rośnie ciśnienie w tym garnku, w tym momencie pokazał się żółty okrąg, jeszcze pokażą się dwa okręgi. Jeżeli już ten trzeci, że tak powiem, okrąg będzie się pokazywał, to wtedy szybko zmniejszę ciepło. Widzicie, pokazał się żółty okrąg, pomarańczowy jeden i już zaczyna być widać pomarańczowy drugi, więc muszę skręcić na najmniejsze grzanie. Pogotuję to 15 minut. Za 15 minut mój krupnik powinien być gotowy. Tak, zaraz będę odpuszczać, że tak powiem, parę z tego garnka. Już 15 minut minęło i zobaczymy, co będzie, tak? Żeby to zrobić, muszę odsunąć garnek na chłodne miejsce. To jest, tak trzeba po prostu zrobić, żeby garnek już więcej się nie podgrzewał. I to też zrobię. I będę odpuszczać parę. Tutaj muszę to coś tu przesunąć lekko do tyłu. Odblokowuję coś tam i zmniejszam ciśnienie w garnku. Nie można tego garnka po prostu otworzyć, jak już czas minął. Musi zejść ciśnienie. Co mówi o tym, że ciśnienie w garnku się zmniejsza? Mówi o tym to coś, ten mój przycisk. On po prostu zjeżdża na dół i ciśnienie w garnku się zmniejsza. Poczekam, aż to całkiem zejdzie na dół, ta kontrolka. To znaczyć będzie, że ciśnienie już zeszło. Powiem Wam, która jest godzina. Tak. Od momentu, gdy przyszłam do kuchni, minęło 45 minut. No, myślę, że 45 minut normalnym trybem krupniku by się nie ugotowało. No, ja bym nie potrafiła. A tu zaraz zobaczymy, co się dzieje w garnku. Pomiącham trochę garnkiem i mogę garnek otworzyć. Otwieram go, przekręcając przykrywę w prawą stronę.
I tada! Zobaczcie. Wyjmę porę, wyjmę to coś, no i wyjmę tą kapustkę. Ciekawa jestem, jak ta kasza. Sami ocencie, ktoś, kto się zna, to wie. Jest kasza już dobra? Dobra, no. Tą zupę można by już tak jeść, ale ja jeszcze doleję troszkę wody. Fajna gęsta zupka, kasza puściła kleik. Leję mleko. Nie śmietanę, tylko mleko. I do tego sypię pietruszkę i koperek. Pietruszkę i koperek kupuję zawsze mrożone, bo wtedy one mają fajną świeżość. Nie lubię suszonych tych przypraw, one nie mają tego zapachu. Pachną mi trawą, a ja lubię czuć zapach pietruszki i zapach koperku. Więc z tego tytułu są zawsze u nas mrożone te zioła. I cóż, mogę spokojnie powiedzieć, że test udał mi się. Zobaczcie, krupniczek jest bardzo fajny. I teraz naleję sobie krupniczku do miseczki. Przedtem wezmę sobie kawałek kapustki i mogę polać krupniczku. Do tego kawałek bułki i na pewno się naje. Tak, i tym optymistycznym akcentem zakończę mój film, bo jestem niesamowicie głodna i muszę koniecznie już coś zjeść. Bardzo dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Życzę smacznego, jeżeli też sobie gotujecie krupniczek, macie ochotę, zachęcam. Wszystko razem do jednego garnka i krupniczek wyjdzie na pewno super. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę Wam wszystkiego dobrego, smacznego. Ja idę już jeść. Zobaczcie, jak mi to wyszło. No, smacznego. Cześć, do następnego razu, pa pa!